Hello, good afternoon. So today we are continuing our exercises. We are starting with page 28. Wiecie co mnie przeraża? Że robimy te lekcje na YouTube, które macie oglądać w momencie, kiedy zaczyna się lekcja, czyli na przykład o godzinie 12, kiedy my mamy lekcję? O godzinie 13:15. A tymczasem robimy zadania właśnie na YouTube'owych lekcjach w ćwiczeniach, a jak się łączymy o 13:45, to połowę nie wie, gdzie ma ćwiczenia, więc to oznacza, że nie robi tych zadań. Tak więc mam nadzieję, że każdy będzie miał możliwość pokazać mi, jak tylko wrócimy do szkoły, że ma pięknie zrobionych póki co 27 pełnych stron w ćwiczeniach. I na pewno będę z wszystkim sprawdzał te ćwiczenia, więc lepiej nie mieć zaległości. And today, please open your books, page 28, and we are starting with exercise number 4. Uzupełnij odpowiednio zdania. Mamy te wyrażenia, które poznawaliśmy na ostatnich lekcjach. Okej. And we are starting with 28.4. Let's go to the bus stop. And get on that bus. I don't want to walk into town. Okay, 2. You can go on the CP to the park with your bicycle. Czyli za pomocą roweru czym można podróżować, czyli po czym właściwie. It is cycle path. To są wyrażenia, które się pojawiły też w zadaniu trzecim. How fast can fly? Co lata? Jaki środek transportu? Samolot. A jaki jest samolot? Plane. Stop the car. There are two on they're walking slowly across the road. Zatrzymaj samochód. Jest dwóch pieszych na pasach. So, two pedestrians. Pamiętajcie, że tu trzeba dodać s, bo jest to liczba mnoga. On the crossing okay. There was a TG with a lot of cars, czyli dużo samochodów. No to co może być na ty? Traffic jam with a lot of cars because they weren't working. Bo co nie działało? Traffic lights, czyli sygnalizacje świetlne. Okay. The park looks great. There's a lot of water in the and the G is very green. Co może być z wodą w parku na literę F? It could be a fountain. Okay. And what can be green in the park? Of course, it is grass. Ja wpisałem, słuchajcie, już całe słówka. U Was tylko brakują litery, więc musicie to tak dopasować, żeby było dobrze. Okay, and then on page 29 we have got another exercises. Posłuchaj nagrania ćwiczenia 6 na stronie 39 podręcznika. Odpowiedz na pytania. What was John's grandpa thinking about? Czyli o czym myślał dziadek. Who was on the streets? Kto był na ulicach? I where were the pigeons? Gdzie były gołębie?
No to jedziemy. So the code is A6TRBG. Okay, and let's listen it. What are you smiling at, Grandad? Oh, I was thinking about the day when I met your grandma. Really? When was it? It was many years ago, but I remember it very well. I was walking around the town on a Saturday evening. The streetlights were on. The weather was warm and nice, so there were many pedestrians walking up and down the street and sitting in the square. They were sitting on benches near the fountain. There were some pigeons there too. The pigeons were hopping around on the grass looking for food, so I gave them some biscuits. I then threw the empty packet in the rubbish bin. When I looked up, I saw your grandma. She was looking at me and smiling. Okay, so this is a romantic story about Grandpa, and what was John's grandpa thinking about? So, what was John? O czym on myślał? He was thinking about a day when he met Myślał o dniu, kiedy spotkał i jak to teraz ująć? He was thinking about a day when he met no dobra, babcię, his future wife, swoją żonę przyszłą. O, tak napiszemy. No tam jest trochę mało miejsca, trzeba jakoś ściupić. Okay. Who was on the streets? There were... Kto był na tej ulicy? Pedestrians on the streets. Czyli piesi byli na ulicach. There were pedestrians on the streets. Okej, no można też słuchać ludzie, a nawet i nie tylko ludzie. Where were the pigeons? Gdzie były gołębie? They were on the... Kto mi powie? Jak myślicie? Na czym? They were on the grass, na trawie. They were hopping, czyli podskakiwały. Okay, and you have got skills reminder. Odpowiedzi na pytania na podstawie nagrania. Zauważ kolejność pytań. W takiej kolejności pojawią się odpowiedzi, chociaż nie zawsze tak jest, ale bardzo często. Przeczytaj pytania i upewnij się, że wszystkie rozumiesz. To jest kluczowe, szczególnie będzie na egzaminie ósmoklasisty. I spójrz na czas użyty w pytaniach. Pamiętaj, aby użyć tego samego czasu, udzielając odpowiedzi. Oczywiście można by użyć innego czasu. W niektórych przypadkach tak jest dzisiaj, jak miałem lekcję z inną klasą, to właśnie o tym opowiadałem. Ale łatwiejsze jest użycie tego samego czasu i wtedy popełni się mniej błędów albo i wcale, więc naprawdę warto w ten sposób. Ok. And now we have got grammar guide and then exercise 6. But first let's find our grammar guide and another
code A65 FEE. I uwaga. Co to jest past continuous i w jakich sytuacjach się go stosuje? Czas past continuous to już drugi czas przeszły, który poznajecie. Słowo continuous oznacza ciągły, a więc odnoszący się do czynności, która trwa w danym momencie. Pod tym względem jest podobny do czasu present continuous. Różnica jest taka, że jest to czas przeszły, a więc czynność, o której mówimy, trwa w określonym momencie w przeszłości, a nie w teraźniejszości. Last Friday at 6 p.m. I was doing my homework. Czasu past continuous używamy często, gdy opisujemy tło sytuacji. It was a nice summer morning. The birds were singing. The sun was shining and the cats were lying in the sun. Jak tworzymy formy czasu past continuous? Wszystkie czasy continuous mają taką samą budowę i składają się z form osobowych słowa technicznego be i czasownika z końcówką ing. Jak zapewne pamiętacie, be ma dwie formy w czasie przeszłym, was i were. Spójrzcie. Zdania twierdzące. I was sitting in the garden. He was sitting in the garden. She was sitting in the garden. It was sitting in the garden. Czyli w liczbie pojedynczej zawsze was. We were working in the garden. You were working in the garden. They were working in the garden. Czyli w liczbie mnogiej were. Zdania przeczące. I was not sitting in the garden. He was not sitting in the garden. She was not sitting in the garden. It was not sitting in the garden. Was not oczywiście w skrócie można jako wasn't. We were not working in the garden. You were not working in the garden. They were not working in the garden. Czyli were not jako weren't. Zdania pytające. Was I sitting in the garden? Yes, I was. No, I wasn't. Was he sitting in the garden? Yes, he was. No, he wasn't. Was she sitting in the garden? Yes, she was. No, she wasn't. Was it sitting in the garden? Yes, it was. No, it wasn't. Czyli pamiętajcie, jeżeli pytanie zaczyna się na was, w odpowiedzi będzie was. Were we working in the garden? Yes, we were. No, we weren't. Were you working in the garden? Yes, you were. No, you weren't. Were they working in the garden? Yes, they were. No, they weren't. Jeżeli pytanie zaczyna się na were, to prawie zawsze w odpowiedzi jest were. Wyjątkiem jest, jak pytamy, czy ty siedziałeś i ktoś odpowiada, ja siedziałem, bo wtedy będzie I was. Podobają mi się te gramatyki, słuchajcie, są tak przejrzyście, pięknie napisane, że szok. Okej. And then, co robili członkowie rodziny Brown wczoraj o 6 po południu? Popatrz na zdjęcia i przeczytaj zdania w sąsiedniej kolumnie. Wpisz T obok zdań prawdziwych i F obok zdań fałszywych. The cat was chasing a mouse. Biegł za myszą? No, false. Okay. The dog was playing in the garden. No. False. The dog is in the kitchen or somewhere. Dad was reading. Yes, it's true. He was reading a newspaper. Grandma and Granddad were sitting in the park. Yes, they were. Probably it is a park, so it can be true. Mom was cooking in the kitchen. No, she was talking in the kitchen with someone. So false. And Katie and Jessica were dancing. No, they were lying and listening to music. So false. Okay, so false, false, true, true, false, false. And then we have got exercise 7 connected to exercise 6. Popraw fałszywe zdania z ćwiczenia 6. 1.
The cat wasn't chasing a mouse. It was sleeping. I teraz słuchajcie, pytanie, mam nadzieję, że nie zapomnę zrobić sobie znak zapytania tutaj przy tym, na Teamsa. Jak mi ktoś ładnie odpowie, to może nawet plus. Dlaczego tu jest it, the cat, a nie na przykład he? Więc się zastanówcie. Drugie, the dog was playing in the garden. To też było kłamstwo, więc musimy to zmienić. The dog wasn't playing in the garden. Co on jadł? On po prostu jadł. It was eating. The dog wasn't playing in the garden. It was eating. Okay, we can't change number 3 and 4 because they are true. So we have to hop to 5. Mom was cooking in the kitchen. So Mom wasn't cooking in the kitchen. He was, nie wiem, dzwoniła do kogoś, możemy calling someone. Dzwoniła do kogoś nawet w ten sposób. Albo rozmawiała przez telefon. Mom wasn't cooking in the kitchen. Ok. O, widzę, że mam źle. Mam to nie jest he. She oczywiście. She was calling someone. Okay. 6. Katie and Jessica were dancing. Katie and Jessica weren't dancing. Co one robiły? They were lying, leżały. Okay, and then we have got exercise number 8. Napisz pytania w czasie past continuous, a następnie na nie odpowiedz. Więc słuchajcie, tu trzeba się ładnie, pięknie skupić. Grandma and granddad sit on the grass. Więc czy oni siedzieli? Najpierw ustalamy, jak to liczba mnoga, no to where. Where grandma and granddad sitting, bo trzeba ing, on the grass. No, they weren't. Nie, oni nie siedzieli. They were sitting on a bench. Okay. The cat. So, the cat is 1. So, it has to be was the cat. Bo jak jest 1, to was. I wtedy mamy czasownik sleep, więc musi być ing. Sleeping on the sofa. Was the cat sleeping on the sofa? No i widzimy, że to prawda. No to yes, it was. Bo jeżeli pytanie zaczyna się na was, w odpowiedzi musi być was. Czy mama używała telefonu komórkowego? I znowu.
Mama jest jedna, więc was mom do use ing using was mom using a mobile phone. No i widzimy, że nie, czyli no, she wasn't. Okay. She was using telefon stacjonarny. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście, jak to jest. To jest jakby linia lądowa. Landline phone. Ok, czy tata czytał książkę? Tata jest jeden, więc was. Was dad reading a book? Słuchajcie, tu jest z wielkich liter, bo jeszcze jest dopuszczalne pisanie z wielkich liter. Ja robię tak, jak tu jest, żeby nie motać. Was dad reading a book? No, he wasn't. Nie. Nie czytał. He was reading a newspaper. Okay. Katie and Jessica use headphones. Tak. Czyli dwie to were, Katie and Jessica using headphones. Czy Katie i Jessica używały słuchawek nausznych? I mówimy, że tak, więc one, yes, they were. I tak wygląda właśnie czas past continuous. Zrobimy sobie, słuchajcie, 9. Zrobimy sobie je jakby ustnie, ale pisząc na czacie, ale najpierw jeszcze sobie pogadamy, więc do zobaczenia za chwilę na Teamsie. Bye bye.